nasz dzień drugi na La Palmie. Dzisiejsze plany to jest zwiedzanie parku. Caldera de Taburiente. No właśnie. Ciężko mi Czyli mówić te hiszpańskie park nazwy. narodowy, który jest tu wpisany jako traktowany jako biosfera i generalnie wpisany na listę UNESCO. No dzisiaj chyba to jest najbardziej wymagający szlak z uwagi na dystans, bo to jest 20 km. Jeśli się uda jeszcze odbić na wodospad taki kolorowy, nie wiem czy nie będzie zamknięty, no ale generalnie za nami widać po wzgórzu się najpierw będziemy wspinać i szli po grani, No tak, więc wzniosło tam, złazić w dół i później wracać tu więc kanionem. wzniosło nam też wyjdzie około 1300-400 metrów chyba, w zależności od map. Jedne pokazywały mniej, inne Około więcej. 1000 pokazywał. Więc lecimy i zobaczymy, jak nam pójdzie dzisiejszy dzień. Rozgrzeweczka Ani. Według zegarka pokazuje, że jesteśmy na 242 metrach, więc zobaczymy, na jaką wysokość wejdziemy, ale to raczej będzie całkiem sporo, około 1000 plus, więc lecimy. To jest nasz kierunek. Wspinamy się na tą górę. Z asfaltu próbujemy pójść rzeczywistym szlakiem, który chyba nie jest super uczęszczany, bo widać, że jest tu zieleniny dużo i jest taki dość stromy. Jesteśmy już na takiej wysokości. W dole widać nasz samochód i kilka innych. Chyba pierwszy raz widzę drzewo awokado. I całkiem sporo tych awokado tu wisi na tym krzaku. Tak to wygląda. Pewnie smaczne, takie niesklepowe. Awokado są takimi drzewami, które potrzebują bardzo dużo wody. I tutaj widzimy, że przy tych drzewkach właściwie poprowadzone są rurociągi z wodą. Twoje ulubione figi. O, A jeszcze wspomnienia z Chorwacji. nie dojrzałe. Pewnie te, które były dojrzałe, już są zjedzone. Tutaj już nas otaczają takie wysokie skały, więc my idziemy dalej, tym razem taką ścieżką. Podchodzimy na górę i tak sobie mijamy różne kwiatki, różne rośliny i uzmysławiamy sobie, że park ten jest uważany za jeden z parków, w którym można spotkać dużo endemitów, jak podobno jakieś gatunki storczyków, które mam nadzieję uda nam się zobaczyć. Tutaj trafiliśmy takiego ładnego kaktusa z takimi dzbankami, no może nawet nie dzbanki, nie wiem jak to nazwać, jak ładnie to wygląda. Jak konwalie, takie w dół skierowane. Tutaj taki stary Land Cruiser i kajak zaparkowany w krzakach z rejestracją. Czyli Węgry. No myślę, jak ten gość tam wjechał. Może wjechał tędy, na pewno tędy, tylko bardzo dawno temu. I Ania znalazła naszego kwiatka. No tylko nasz jest brzydki, bo ma tylko liście, Żyworódka. które zrzucają te, a nigdy nam taki piękny kwiatek nie urósł. Tu są liście, które znamy z domu, tylko tak jakby ten na przykład to jest trochę inny gatunek chyba, bo ma takie inne liście, No ciemniejszy. ale kwiatki są piękne. Taka trasa przed nami. Spadające igły zrobiły takie wrażenie, jakby ktoś zamaskował sobie ten płot, żeby go nie było widać. Już mamy taką wysokość, prawie 400 metrów
w górę weszliśmy i zaczynają się już robić fajne widoczki. No i słońce wyszło, to co też jest fajne, że dzisiaj mamy tą pogodę taką, że nie będziemy mieli szczytu w chmurach, tylko No ale znowu jest takie dziwne mleko, nie? Wszędzie tu. za mną znalazłem naszą okazję inwestycyjną, czyli domek do kupna z widokiem na góry za mną i z plantacją cytrusów i awokado. Mijamy tutaj kolejne zabudowania. Widać, że raczej te domki chyba są opuszczone, tak to przynajmniej wygląda po tych okienicach. Tak. Park oprócz swoich tutaj szlaków, czy tej głównej trasy takiej okrężnej, którą my dzisiaj robimy, ma jeszcze trudno dostępne obszary. Dzięki temu właśnie zachował swoją taką dzikość i naturalność. No i pomimo tych trudnych obszarów i tak jest popularny turystycznie. Właściwie to jest jeden z najbardziej popularnych szlaków tu na La Palmie. I mimo, że to jest taki wulkaniczny charakter, krajobraz i no generalnie teren, dużo właśnie zwierząt się dostosowało i żyje tutaj. Na naszej trasie właśnie w parku górują też szczyty tutaj najwyższe na La Palmie. W tym, który z nich to jest Roca de los Muchachos. O nim wczoraj właśnie mówiliśmy, że tam się teoretycznie kończy tak oficjalnie szlak, ten Ruta de los Volcanos. No generalnie to jest fajny punkt do obserwowania gwiazd. Generalnie na całej La Palmie ponoć jest na tyle czyste niebo, że są tam mega te do obserwowania, jak się nazywa? No, do obserwowania te urządzenia. Kurczę, wyleciało mi z głowy. I mam nadzieję, że, no nie mam nadziei, tylko na któryś wieczór się musimy wybrać wieczorem pooglądać gwiazdy. Ale to może jakiś taki, na który następny dzień nie będziemy o 6 rano wstawać. Okazuje się, że tutaj na tych szlakach, jak się człowiek pomyli, też warto wiedzieć i zobaczy taki skreślony szlak, to znaczy, że idzie w złym kierunku. Myśleliśmy, że tu mamy iść asfaltem, no a okazuje się, że musimy iść w przeciwnym kierunku. W sumie nie przyczailiśmy, że tam jest strzałka w tą stronę. Więc dobrze, że dają te iksiki, bo byśmy nawijali serpentynami ulicą. Dla leniwców jest taka forma transportu, żeby tutaj sobie wjechać na punkt widokowy zamiast wchodzić, gdzie my już, może zaraz pokażę, jesteśmy dość wysoko. To ci, którzy nie chcą wchodzić, to mogą sobie wziąć taksówkę i te 900 metrów zrobić taksówką. Drzewo na słowo honoru się trzyma. W końcu dochodzimy do punktu widokowego. Tak patrzę na zegarek, 870 metrów zrobiliśmy w górę. No i całość nam zajęła nawet nie wiem ile, ale chyba około 2,5 do 3 godzin. Mnie jest 940 metrów, 3 godziny, bo przed chwilą patrzyłam i 7-6 km. Tak wygląda punkt. Parking, jakieś kosze za mną. Do dołu do kanionu jest 5,5 km. Tu nie wiem, gdzie sobie usiądziemy. Żeby odpocząć gdzieś. Mi to bardzo Samarię przypomina. No, z tym spadem w dół zwłaszcza. Że Samarię zaczynaliśmy tak jakby z tej punktu. perspektywy i schodziliśmy w dół. Dzięki, że już nie musimy do góry wozić. Wypoczęci pojedliśmy sobie, ja orzecha, a nie jabłuszko. Oj, wypoczyłam jak cholera.
Ja wypocząłem, w sensie odpocząłem. No teraz idziemy w dół, więc z prawej strony będziemy mieli taki widok. Zresztą przed chwilą go pokazywałem. Tak to wygląda. A my tutaj idziemy taką ścieżką z boku. No i aż na dół generalnie. A tutaj na szlaku znowu ten kokon jest z czymś w środku prawdopodobnie. Z jednej strony to wygląda jak wysuszone igły, ale z drugiej strony to jest nieprawdopodobne. Co igły spadają i tam się przyklejają. Dziwny temat. Tam przed chwilą pan, którego u góry spotkaliśmy, wspomniał, że niby tam jest kemping na dole jakiś, tego przynajmniej zrozumiałem. Zobaczymy, czy to jest prawdą, jak tam gdzieś dojdziemy. Tak idziemy sobie z boku tutaj wokół tej kardery, czyli ta dziura w wulkanie, ja sobie to tak przynajmniej rozumiem. I tutaj czytaliśmy, że obszar tego parku wraz z tą karderą ma powierzchnię około 47 km2 i jest jednym z największych na świecie. Nie wiem, które są większe, ale w każdym bądź razie warto tu przyjechać, bo naprawdę robi to wrażenie. W sumie idziemy sobie tak w dół i przyjemnie się jedzie, bo jest bardzo mało ludzi. Znaczy spodziewałam się, że nie będzie tłumów, bo to styczeń, to nie jest sezon, no ale generalnie jak sobie porównamy do Sumarii na Krecie, to do tego kanionu tłumy złaziły. Nawet nie można było się nacieszyć tym właśnie śpiewem ptaków, tą ciszą, tą przyrodą i naturą, tylko po prostu non-stop ktoś szedł. Takie dzikie tłumy szły. A tu jest... O, łajcie, przepraszam. To jest tak cicho, spokojnie. Fajnie, podoba mi się. Zaczęliśmy tu na parkingu, szliśmy tędy, tylko nie dokładnie jak ścieżka, bo to jest droga. Tu był przed chwilą punkt widokowy i schodzimy w dół tu do kanionu i później będziemy szli tu z powrotem. Tutaj kolejne drzewo, na którym ewidentnie widać, że musiało się tu coś jarać. To takie grube. To nawet czuć jeszcze spaleniznę z tego drzewa, które tutaj mijamy. To już chyba całkiem umarło, chociaż widzę nie, no tam krzaczki odrastają też. Tu Tu na też. przykład widać. Takie młode jak u nas na choince. Nieprawdopodobne to jest. Nie? Słucham? Takie młode jak u nas na choince w zeszłym roku. No, ale to powiedziałbym Ci ze spalonego drzewa. Całe to drzewo jest zjarane. I krzaczki odrastają, niesamowite. A czubki są zachowane. Jeszcze raz? Mówi, że pożar gdzieś tu dotarł, a u góry się zachowały, nie? Tak. Czubki. Jakaś gigantyczna trawa napotkana na szlaku. W sumie jest kujące, więc tam, a nie trawa. W końcu napotykamy pierwszą wodę, bo tak sobie idziemy i generalnie cały czas jest sucho. A tutaj za mną pierwsza woda sobie płynie, więc jednak może na dole w kanionie jak będziemy, to będzie jakaś woda i może będziemy musieli buty zdjąć. Jak uważasz, Ania? Nie sądzę. Jest taka szansa? Nie chcesz ściągnąć butów, żeby Ci stopy odpoczęły? A ściągnąć na pewno, tylko że nie sądzę, żeby tu aż tyle wody było. Idziemy takim wąskim przesmykiem w tym momencie. To jakby ktoś się pomylił, to może tam kilkanaście, jak nie więcej, 10 metrów spaść, więc trzeba tutaj uważać momentami, żeby się nie zagapić.
Po krótkiej przerwie przy strumyku ruszamy dalej w kierunku wcześniej wspomnianego miejsca biwakowego dla podróżujących z plecakami i namiotami. Po przeskoczeniu strumyka i pokonaniu krótkiego podejścia docieramy na miejsce, gdzie znajduje się podstawowa infrastruktura w postaci toalety i punktu informacyjnego. Można tam m.in. zapoznać się z historią parku Caldera de Taburiente oraz obejrzeć makietę wraz z innymi eksponatami. Nawet doszliśmy do momentu, że łańcuchy są tutaj na skale, bo jest tak dość stromo. Woda nam znikła. No, wyparowało. Przed chwilą widzieliśmy z góry wodę, zresztą kręciliśmy taki niemały wodospad. Tutaj w tym momencie jest taki dość duży, powiedziałbym, kanion. A to tylko taki mały strumyczek wody płynie. Wchodzimy teraz do kanionu, tego, który przed chwilą pokazywałem. Idziemy na wodospad. O, patrz. Coś tu No widzisz. ciurknie. A gdzie to znika w ziemi? Wodę odnaleźliśmy. O, To znaczy, o, to jest szansa, że coś tam czyli spływa. ta woda pewnie tu gdzieś wsiąka. Ale dziwne, bo to jest pomarańczowe. No, widać, że tu jakiś z tego wodospadu osad musi być. Może dlatego się nazywa Los Colores, nie? Taki rudy, O, tam jak chyba. rdza trochę. No to sobie zupełnie inaczej wyobrażam. A ja myślałam, że to jest wysokie i że będzie z góry ta woda spływać. Jak podejdziesz do tego wodospadu, to chyba, że to jest takie złudzenie, jak tam podejdziesz, to się będzie zmniejszać. No to już wiem, czemu ci ludzie się tak uśmiechali, jak szli. No, tak czułam, że nic tam ciekawego. No to za mną jest wodospadzik de Los Colores. Trochę inaczej sobie to wyobrażałem i generalnie jeżeli chodzi o wycieczkę, tak jak mówiłem przed chwilą, to bardzo polecam. A ten wodospadzik, no może jak jest więcej wody. Ciekawe co jest u góry. Szkoda, że nie mam drona, zresztą nie można tu dronem latać. Tak więc no jak się tu już jest, to 500 metrów można podejść. Dotarliśmy do miejsca, gdzie jest strumek i generalnie przekroczenie go wymaga ściągnięcia butów, A bo mówiłam, że się buty do wody przydadzą? generalnie no tu jest głęboko, kamienie śliskie, więc co robimy? Ściągamy buty, żeby go przejść i nie zniszczyć sobie butów. Co? O, jaka zimna! No i tak to wygląda, przechodzenie przez strumyk. Chodzenie tu po tych terenach bardziej przypomina powoli kanioning niż chodzenie po szlaku turystycznym. Tak skaczemy w prawo, w lewo z tego strumyka, a generalnie pewnie jakby tu było, popadałoby trochę więcej wody, to już by nie było tak kolorowo. No i na naszej drodze pojawiła się nasza pierwsza na La Palmie O, lewada. jaka wielka. Tutaj jest. Kojarzymy to takie trochę déjà vu, bo ja się uśmiecham, bo rok temu na Maderze byliśmy, właściwie do tego czasu nawet nie wiedziałem, co to są lewady, a tu się okazuje, że no, kolejne miejsce, gdzie te lewady są, więc no fajnie tak, rok po roku. Zresztą bardzo wyspa podobna do Madery, jeżeli chodzi przynajmniej o moje spostrzeżenia. Tu sobie płynie ta lewada, a potem tam znika w skale. Jeszcze ostatnie spojrzenie i pożegnanie z wąwozem i w sumie z karterą. Wycieczka udana, jesteśmy zmęczeni jak 100 bandytów. Idziemy do domu i będziemy jeść. Dochodzimy powoli do parkingu.
Cała trasa zajęła nam prawie 9 godzin. Zrobiliśmy około 1100 metrów w górę. No i 22 km prawie, więc tak to wyszło. No pewnie na Twoim zegarku pokażę inaczej. Potem porównamy. Więc kończymy na dziś. Zakupy i do apartamentu.